Słychać? Słychać? Raz patrzy. Próba mikrofonu. No dobrze, lecimy. Cześć wszystkim, to znowu ja, Bartłomiej Sejka. Ostatni raz mówiłem wam w maju o update'ach. Dzisiaj będzie zupełnie inny temat, będzie trochę więcej dramy. Cieszę się, że się właśnie zgłosili prelegenci nowi, bo inaczej musiałbym robić 3 sesje. A tak na serio to zgłaszajcie się, zwłaszcza jeśli nie chcecie mnie oglądać tutaj, o ileż można. A jak chcecie oglądać mnie częściej, to zachęcam do współpracy z Inetum, gdzie jestem inżynierem systemów Apple. No, większość z was to mnie zna, jak się witam przy każdym rozpoczęciu, to już same znajome twarze, więc nie ma co gadać za dużo o mnie. Wiadomo, integrator, wciąż jedyny w Polsce członek Apple Consultant Network. No, ale wracając do Inetum, tak na szybko, due diligence, trzeba coś powiedzieć. Więc tak, jesteśmy partnerem, resellerem, integratorem i dostawcą zarządzanych usług Jamfa, choć po ostatnich zmianach tutaj w systemie partnerskim obecnie jesteśmy elitarnym partnerem Jamfa, jedynym w Polsce. Taka nomenklatura teraz funkcjonuje. Co za tym stoi? Więc tak, świadczymy usługi onboardingu i szkoleń, więc jak ktoś nabywa Jamfa Pro, to może z nami tutaj przejść całą drogę aż do świetnie skonfigurowanego środowiska. Patch management, jak jakiejś aplikacji nie ma w Jamfie, to jest u nas, a jak nie ma, to będzie. Tutaj nasz Kornel trudne patchy robi od ręki, a niemożliwe do końca tygodnia, także zachęcamy. Świadczymy usługi profesjonalne, czyli wszelkie jakieś niestandardowe rozwiązania na życzenie naszych klientów. Tutaj możemy się ostatnio pochwalić na przykład takim ciekawym projektem. Stworzyliśmy aplikację, która blokuje montowanie iPhone'ów, które nie są whitelistowane, czyli takich, które nie są wcześniej zezwolone. I o wszelkich anomaliach tutaj raportuje do CMA. Tutaj nasz utalentowany Dawid poczynił takie rzeczy, więc nikt nie blokuje iPhone'ów, żadne oprogramowanie security, jakie nam jest znane, więc fajny case. Poza tym mamy usługi zarządzane, czyli jak ktoś nie chce zarządzać Jamfem, to my możemy mu pozarządzać. No i oczywiście usługi migracji, czyli jeśli ktoś słusznie chce z gorszego MDMA przenieść się do Jamf Pro, no to chętnie pomożemy i to ułatwimy. I właśnie ten ostatni temat zainspirował naszą dzisiejszą prelekcję, a jest nią właśnie mam twoje hasło i nie zawaham się go użyć. Miało być dramatycznie, także ogólnie postaram się szybko, w miarę przejść przez tą prezentację, postaram się, żeby było krótko i technicznie, ale no, trochę musi być jednak tła, więc lecimy. No. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Tak jak przez lata pomagaliśmy klientom migrować się właśnie z jednego MDMA do jakiegokolwiek MDMA do Jamf Pro i wiele różnych iteracji tych naszych migratorów i systemów żeśmy przeszli. Tak de facto dopiero ostatnio, konkretnie w sierpniu, sami mieliśmy na własnym środowisku w końcu okazję przeprowadzić taką migrację, czyli można powiedzieć, że przetestowaliśmy na klientach, nie, oczywiście żartuję, po prostu w końcu przyszedł czas i na nas. I ta migracja w Inetum była z on-prema do clouda, choć w sumie trzeba by powiedzieć, że to była taka migracja z own clouda do Jamf clouda, bo też mieliśmy to na AWS-ie. No i migracja była samodzielnie inicjowana przez naszych użytkowników, którzy byli właśnie komunikowani, informowani o konieczności przeprowadzenia tego. Także kiedy tylko chcieli, zachęcaliśmy, żeby wybrać sobie właśnie moment na przykład z kawki i klikali sobie w self-service, żeby się zmigrowało i leciało i tyle. Mieliśmy też szczęście, że 100% floty już było w Business Managerze, więc to był automatyczny enrollment. No i taka, nie wiem czy dobra, czy zła statystyka, 97% udało nam się zmigrować w 2 tygodnie i to w okresie, no jakby nie było, środka sierpnia, więc dość wakacyjnym. Pozostałe 3%, rzecz jasna, właśnie to były osoby, które akurat w tym okresie, kiedy to zaplanowaliśmy, no, poszły na urlop. Taka ciekawostka, mieliśmy jednego takiego rodzynka, który tak bardzo nie chciał się zmigrować, że musieliśmy dla niego opracować rozwiązanie, które będzie go pingało non-stop, ale nawet to nie podziałało. 52 na check-in wyskakujące komunikaty odrzucił i następnego dnia jadąc wspólnie z kolegami do Warszawy napisałem z samochodu, ale nie prowadziłem, nie martwcie się, rozwiązanie, które zmusiło go do tego i przeprowadziło automatyczną migrację tak, że już nic nie miał nic nie mógł począć.
No tutaj przyznaję, że mieliśmy szczęście, bo akurat delikwent już był na Sonomie, a ona zmienia postać rzeczy, jeśli chodzi o możliwość wymuszenia definitywnego automatycznego drobmentu. Także nawet i on po 8 godzinach też już był zmigrowany. Dobra, i teraz tak, wszystkie migracje, niezależnie od tego, jakie systemy, jakie MDM-y, kiedy w czasie historycznie były przeprowadzane, wszystkie mają tą samą jakby bolączkę, ten sam problem wspólny, czyli po takiej migracji klucz szyfrowania nie jest znany, ponieważ został w naszym starym NDM-ie, a nowy go nie zna i nie może go dostać inaczej niż albo jakimś łataniem po API, jeśli w ogóle jest wspierany, żeby to przerzucać, ale kto by się w to bawił. Więc zdecydowanie lepiej jest po prostu w nowym MDM-ie ten klucz zrotować. No i może tak, jedyne migracje, których to nie dotyczy, to te, które używają krypt. To jest akurat rozwiązanie, które zamiast MDM będzie przechowywać te klucze, więc naturalnie możemy tą konfigurację przenieść do nowego MDM-a i te same komputery, które tam były, to i tu też będą miały te same klucze, więc problem z głowy. Natomiast jak sobie z tym generalnie radzimy? No, moglibyśmy właśnie zrotować sobie ten klucz, żeby on trafił do tego MDM-a i moglibyśmy nawet użyć sobie tutaj właśnie w takiej formie ten klucz recovery, gdybyśmy go znali. No ale jak już wcześniej powiedziałem, nie znamy go. Więc oczywiście można pisać poświadczenie użytkownika, który jest uprawniony do właśnie dostępu do szyfrowanego dysku, czyli ma secure token. No i też można by to wpisać, no ale znowu, potrzebujemy hasła. Można to automatyzować, wprowadzając listą te oświadczenia użytkownika, czyli jego username i hasło, ale wciąż potrzebujemy hasła. No i tak z tego tytułu przez lata powstawało pełno rozwiązań różnej maści, które właśnie to miały na celu, czyli jakoś zachęcić użytkownika, żeby nam podał jednorazowo to hasło w celu zautomatyzowania rotowania klucza i wtedy po migracji czy jakiejkolwiek innej sytuacji, w której musimy właśnie go zrotować w taki, a nie inny sposób, można było ten sukces osiągnąć. Sami zresztą popełniliśmy historycznie takie rozwiązanie. Jak już byliśmy niezadowoleni z wszystkiego, co jest na rynku, to też właśnie coś takiego stworzyliśmy. Wyglądało fajnie, można było to przetłumaczyć było przetłumaczone na wiele języków w zależności od systemu i takie tam, no ale wszystko to można powiedzieć, że odeszło w słuszną niepamięć w momencie, w którym pojawił się na rynku Escrow.Buddy. Open source'owy projekt stworzony przez dział IT Netflixa, konkretnie przez Eliota Jordana, który rewolucjonizuje, że tak powiem, tą kwestię konkretną, bo nie pyta użytkownika o hasło. Jeśli chodzi o ten projekt, jest tutaj dostępny, jakby ktoś jeszcze go nie znał, ale jest coraz bardziej popularny. No i właśnie opiera się o rotację klucza bez pytania o hasło. Jego dystrybucja jest bardzo prosta, jak również konfiguracja również i jest agnostyczny, jeśli chodzi o MDM, działa z każdym, tutaj nie ma problemu. No dobra, ale zobaczmy rozwiązanie w akcji. Demo. Uwaga. Jak to działa? Uwaga, uwaga. Widzieliście? Tak, więc nie widać jak to działa, ale już mówię. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie z mojej ostatniej prezentacji właśnie, która była w maju, jeszcze przed DubDub, popełniłem taki slajd. Musicie przyznać, że to była dobra predykcja, byłem blisko. Natomiast co tu się wydarzyło w ogóle, nie? Na tym demo. No więc tak, rozwiązanie MDM w tle zainstalowało Escrow.Buddy. Rozwiązanie MDM skonfigurowało w tle Escrow.Buddy do działania. Nie, żartuję. Przy najbliższym logowaniu po restarcie zostaje wygenerowany nowy klucz szyfrowania i tyle. Tego rozwiązania nie widać. Użytkownik może nawet zupełnie być tego świadom, że to wszystkie te mechanizmy się właśnie w tle wydarzyły. Jak to działa? Jest to oparte o Authorization Plugin. Nie będę was zamęczał tym, co to jest. Jest sesja, która sięga bardzo dawnych czasów, jak widzicie, 2015 rok, która świetnie opisuje, co to jest, jak działa i jak to tworzyć. Tylko nie słuchajcie jej na słuchawkach, tylko na głośnikach, bo tam jest tyle problemów z audio, że można ogłuchnąć. Natomiast zdecydowanie najlepszy resource w tym temacie. Tak, autor Escrow.Buddy też poczynił fajną prezentację i opisywał dokładnie piękne diagramy tutaj, jak to działa, ale nie, tego też nie będziemy omawiać.
Bo no do tego też jest sesja, też jak chcecie sobie zobaczyć dokładnie jak działa Escrow Buddy według autora, to też tutaj można sobie zobaczyć. Zresztą nawet nie trzeba skanować, bo jak się tylko wpisze Escrow Buddy w YouTube, to chyba wyskakuje jako pierwsze. Dobra, no ale co to z tym Authorization Plugin jest? Powinniśmy tylko wiedzieć to, że to jest mechanizm lub lista kilku mechanizmów, które uruchamiamy w ramach tak zwanych Authorization Service. No i możemy sobie tą listę wyświetlić każdorazowo właśnie wpisując taką na przykład komendę w terminalu. I tutaj ze starszego systemu widzimy taką uproszczoną listę właśnie tych mechanizmów. Właśnie sobie je tutaj podkreślimy. Więc mamy tutaj po kolei różne mechanizmy związane z wbudowanym w system logowaniem. Czy ktoś spróbuje zgadnąć, jak daleko wstecz sięga ten mechanizm? Z jakiego systemu jest to plista, kiedy został wprowadzony taki ciekawy, autoryzacyjny mechanizm? Jeszcze dalej. Brawo, tak jest. Już w Tigerze coś takiego zostało wprowadzone i przez cały ten czas można powiedzieć, że no akurat w kontekście FireVaulta nikt na to nie wpadł, więc fajnie, że w końcu. Bo to już prawie 20 lat, jakby nie było. W nowszych systemach jest to trochę bardziej tutaj już złożone, ta lista mocno rośnie. Kolejne mechanizmy związane m.in. właśnie z smart cardami i innymi są tutaj realizowane. Oczywiście jeśli sobie dodamy tutaj właśnie Escrow Buddy, to też na naszej liście się pojawi. Świetnym przykładem też Authorization pluginów jest znany szeroko Jamf Connect. Jak widzicie tutaj w kilku miejscach on się dodaje, bo tak jak mówiłem, to może być jeden w tym przypadku plugin, bo wszędzie się pojawia Jamf Connect Login, który ma wiele mechanizmów, które są w różnych miejscach umiejscowione w tym całym procesie autoryzacji użytkownika. Warto też podkreślić, że niektóre z nich są privileged. No i oczywiście one będą wykonywane w kontekście roota, wszystkie inne będą wykonywane w kontekście de facto użytkownika anonimowego, czyli oczywiście z ograniczonymi możliwościami, ale tylko one mogą prezentować GUI, więc też muszą w tym procesie rzecz jasna się pojawić, bo inaczej byłoby czarno. No, natomiast Escrow Buddy właśnie też, jak widzicie, nazywa się sam plugin Escrow Buddy, a mechanizm się nazywa Invoke i oczywiście też jest privileged, no bo bez roota na pewno byśmy tego FireVaulta tam nie zrotowali. I największą mocą tutaj tych authorization pluginów jest to, że te wszystkie mechanizmy mogą ze sobą gadać. To znaczy każdy z nich może przez specjalne API udostępnić informacje, z których mogą skorzystać pozostałe mechanizmy, jeśli chcą. No i właśnie tutaj tkwi ta cała magia, no bo login window może tutaj nam się podzielić użytkownikiem i hasłem z innymi mechanizmami i one mogą chętnie je przyjąć i użyć do swoich celów. Dobra, no i dzięki temu rozwiązaniu, na przykład w tej migracji naszej, praktycznie odrazowo, natychmiastowo po zakończeniu migracji mieliśmy 100% kluczy prawidłowych przechowywanych już na tym Jamfie. Przyznam, że głównie dlatego, że częścią naszego workflow migracyjnego był oczywiście restart, dlatego też użytkownicy sami musieli sobie zaplanować ten moment. No i ten restart, jakby nie było, pomaga w zmuszeniu użytkownika do logowania, bo jak wiecie, inaczej by tego nie zrobili jeszcze przez parę tygodni. Natomiast warto tutaj dodać, że faktycznie, choć dodajemy mechanizmy właśnie logowania, to restart jak najbardziej też na to łapie i na Intelu, i na Apple Silicon, nawet jeśli mamy włączony FireVault i autologowanie, czyli de facto omijamy takie tradycyjne login window, bo najpierw na przykład szczególnie na Intelach z partycji odtwarzania serwujemy ekran wpisywania poświadczeń FireVault i dopiero potem trafiamy od razu na pulpit, więc gdzie ten login window. No ale jednak te mechanizmy wszystkie po drodze są, tylko po prostu GUI się w tym przypadku akurat nie wyświetla, jest omijane przez autologin. Dobra. No ale o co chodzi? Czemu ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Więc tak, w ramach tej samej migracji napotkaliśmy zupełnie inny problem. Mianowicie Bootstrap Token. I jeśli pamiętacie znowu z mojej poprzedniej sesji, jest on wymagany m.in. do realizacji zdalnych komend aktualizacji systemu, czy to DDM, czy starych MDM również. No i jest wymagany do zrealizowania funkcji Erase All Content and Settings, no więc generalnie warto go mieć. I właśnie planując aktualizację przez DDM na naszym nowym lśniącym środowisku napotkaliśmy na problem. Mianowicie parę urządzeń zaraportowało taki oto błąd tych deklaracji. No i tutaj widać Apple Silicon No Escrow Key.
no. Zwróciło nam to uwagę na to, że faktycznie akurat nie monitorowaliśmy kryterium tego, czy komputery z powodzeniem przekazały swój Bootstrap token do NDMA, bo nie przyszłoby nam do głowy, że coś się może wysypać w tak prostej operacji, ale jednak o ile w przypadku Prestage'a, automatycznej instalacji, automatycznej rejestracji urządzenia od zera, ten Bootstrap zawsze się powiedzie, bo on akurat jakby ten timing tego, kiedy on jest ustawiany i wysyłany do NDMA idealnie się tam z logowaniem użytkownika spina, a z kolei w przypadku device enrollment, czyli takiego ręcznego instalowania profilu, to właśnie wtedy to wszystko następuje bez konieczności logowania, więc też znowu timing sprzyja i też raczej się nie dzieje nic złego. No to jeśli mamy właśnie ten konkretny case, gdzie automatyczny enrollment robimy już po setup asystancie, czyli korzystamy z takiego tak zwanego depnag, jak to kiedyś nazywaliśmy, no to wtedy mamy problem, bo ten escrow nastąpi dopiero przy kolejnym logowaniu i jest niestety, nasza flota pokazuje, że tak 20% szans, że coś się nie powiedzie. No więc tak, czym prędzej zrobiliśmy extension attribute, bo znowu sięgam do mojej poprzedniej sesji, tam takie rozwiązanie super właśnie miało bardzo innowacyjny system na sprawdzanie, czy ten Bootstrap token jest właściwy, no bo okazuje się, że żeby jakby sprawdzić to normalnie w systemie, to musimy znowu mieć użytkownika i hasło. No a bez tego ten atrybut jest ukryty, chyba że właśnie z uprawnieniami roota sobie sprawdzimy w Query Device Information gotowość urządzenia na Erasable Content and Settings. Jeśli jest success, to znaczy, że Bootstrap jest OK. No ale u nas oczywiście nie był OK na tych 10 urządzeniach, które nam właśnie to zaraportowały. Więc jak sobie z tym radzimy? Tak, no oczywiście najpierw status, to są te informacje, które są zwracane też do inwentarza Jamfa, między innymi, czyli czy serwer wspiera Bootstrap token? Oczywiście. Czy otrzymał? Oczywiście, że nie w tym przypadku. No i możemy oczywiście też walidować ten token, tak jak wcześniej powiedziałem, za pomocą użytkownika i hasła. No i tutaj widać, że faktycznie system też się podzielił, że coś jest nie tak. No ale oczywiście możemy to naprawić. I jedyne, co musimy mieć, to użytkownika i hasło. I chyba już wiecie, dokąd to zmierza, mianowicie Bootstrap Body. Dobra, więc będę mówił o tym w formie demo, konkretnie live demo, więc jak coś się wysypie, to sorry. Więc tak, lecimy do Xcode'a i mamy, tak pokrótce rzućmy tylko okiem na ten nasz projekt open source'owy Escrow Body. Generalnie to cały szkielet realizuje to, co musi każdy taki authorization plugin robić, a całe, że tak powiem, mięso się znajduje w mechanizmie i w funkcji invoke, a w tej funkcji invoke nas tutaj będzie najbardziej interesowało to, że gdzieś tutaj jest weryfikacja, czy ten file vault jest włączony, czy nie, czy konfiguracja została ustawiona profilem konfiguracyjnym, czy nie, bo jeśli tak, to Escrow Body odrzuca taką konfigurację, bo to potrzebuje jednorazowej konfiguracji klucza w peliście, żeby móc go potem odwrócić. Nie może to być forsowany klucz, bo nie zadziała. No i po ustawieniu tych wszystkich funkcji, jeszcze sprawdzeniu, czy faktycznie w peliście jest true, tak jakbyśmy chcieli, no to zgarniamy użytkownika, zgarniamy hasło i lecimy do funkcji, która się nazywa generate new key. A nie, sorry, rotate recovery key. I ona woła binarkę z flagami, z plistą, którą wcześniej sobie upakował skrypt tymi właśnie informacjami o użytkowniku i gotowe. I tak to działa, bardzo prosto. No ale przez to, że to jest takie proste, no to jak już mieliśmy taki problem, to stwierdziliśmy, no nie no, to my też damy radę z tego coś zrobić. Już tyle jest napisane, nie? Już jest wywołanie tego command line'a, to na pewno się to uda, więc tak właśnie powstał Bootstrap Body. Trochę na szybko, więc tutaj są, jak widzicie, zakomentowane partie Escrow Body, ale co tam? No i tutaj to mięso znajduje się w tym samym praktycznie miejscu, tyle że tym razem nie robimy z tego playlisty, tylko po prostu te zmienne użytkownika i hasło po prostu trafiają do tego command line'a, którego oczekuje od nas binarka profiles. No i w ten sposób jesteśmy sobie tego Bootstrap tokena naprawić przy logowaniu. I teraz zróbmy sobie tak, że ja tutaj sprawdzę, czy mam, tak jest, jeszcze mam. Mam nadzieję, że to będzie wszystko działać ryzykownie, ale spróbujmy. Rozmiar jest w miarę OK. Próbujemy sobie tak zasymulować właśnie, co tu się będzie działo. Nie będę puszczał z NDMA instalacji tych rozwiązań, bo
tak będzie szybciej, sprawniej i bez obciążenia łącza, więc szybko sobie tylko zainstalujmy to rozwiązanie. Najpierw scrollbody. Leci. Jak widzicie, robię to z roota, więc tak jakby robił to MDM, żadnych promptów, żadnych komunikatów Notification Center, żadnego modala, że zainstalowaliśmy coś niebezpiecznego potencjalnie. Nic. Dobra. Przy okazji, skoro już tu jesteśmy, to sobie cofnijmy tutaj, i przerzućmy sobie jeszcze Bootstrap Buddy, bo co? Będziemy mieć od razu 2 zainstalowane. Dobra. No i teraz przychodzi ta trudna część, czyli musimy użytkownika zmusić do wylogowania. I to jest najtrudniejsza rzecz z wszystkich rzeczy, które właśnie nas czekają z tymi, ale teraz oczywiście zrobię, żeby to przyspieszyć, po prostu logout. Zasymulujmy sobie to. Ja tutaj zamknę tego roota. OK. No i wiadomo, jesteśmy na oknie logowania. Znowu się logujemy. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. Proste hasło, ale OK. Dobra. No i teraz wejdźmy sobie do naszego terminala. Sobie może powiększymy, jeszcze sobie skopiuję sobie komendy. Bierzemy najpierw na tapetę scrollbody. Co tu się teraz wydarzyło? Jak sobie odfiltrujemy tutaj, a może ten syslog, czekajcie, będzie nam ładnie kolorowało, jak wywalę ten syslog. Tak, właśnie już to zrobię. Dobra. To patrzcie teraz w środku. Tutaj właśnie się zaczyna mechanizm, on się uruchomił. Zresztą widać tutaj jego szczegóły, co tam się odpalało. No i sprawdził, że firewall rzeczywiście jest włączony i że konfiguracja gdzieś tam powinna być. No ale klucz jest false, więc nic nie musi robić, leci dalej. Tak? No a zobaczmy jeszcze w takim razie. Znowu sobie tutaj wrzucę tą komendę też bez syslogu, żeby było kolorowo. I zmieniamy keyword. No i niech będzie, że ten domenę też na Bootstrap. Co tu się wydarzyło? Też coś się wydarzyło. Jakiś tam Bootstrap jest, sprawdzenie statusu i wszystko jest OK. OK, zgadza się, nic nie ma do roboty, lecimy dalej, tak? No bo ta VMK oczywiście nie ma problemu, bo nie była migrowana tak jak te parę pechowych kompów u nas na środowisku. No ale sobie teraz popsujmy, czyli najpierw sobie skonfigurujemy scrollbody, żeby też coś zrobił. Nie może się lenić. Więc sobie tutaj wrzucamy default write, widzicie? No, za małe to nie widzicie. Przy okazji warto mieć właśnie jeszcze na wszelki wypadek wywołanie, czyli ładowanie tego authorization pluginu do authorization DB w ramach naszych polityk w Jamfie. No ale tutaj akurat wiemy, że jest załadowany, więc nie trzeba. Przepraszam, oczywiście, że nie mogę tego zrobić. Ustawiamy klucz i uwaga, robimy jeszcze dalsze psucie, czyli robimy coś, co się nazywa sudo profiles remove type bootstrap token. Usuwamy sobie go. Tutaj akurat interaktywnie, bo chcemy zasymulować psucie, więc lecimy. OK, coś tam, jakieś błędy sypią. Możemy sobie teraz sprawdzić, jaki jest status. Status póki co jeszcze twierdzi, że jest OK, ale jak sobie zrobimy validate i znowu wpiszemy Johna i jego marne hasło, to widać, że coś już jest na rzeczy, coś jest nie tak. Jakbyśmy sobie jeszcze, poczekajcie, wrócę, mam tu też tą taką magiczną komendę z security info. O Jezu, oczywiście, ale nie ma magicznego sudo. No to widać, że failed to verify. Także co inny błąd akurat przy takim symulowaniu, ale coś się ewidentnie wysypało. No to co robimy? No to teraz logout. Znowu. Oczywiście by nie nastąpiło to tak sprawnie, no ale my jesteśmy zdeterminowani. Logujemy się znowu do naszej VM-ki. Jak widzicie, niewiele to trwa. Szybko generalnie przeszedł przez to. No i zobaczmy, co tam słychać w naszych logach. Lecimy tutaj i widzimy, że scrollbody stwierdził, że generate new key is true. Pobrał wszystkie kredki. Generating new personal recovery key, rotate call succeeded. Ustawił na false, żeby kolejny raz nie rotować. Gotowe, tak? Natomiast
Nie stanowiło to na przeszkodzie, żeby nasz z kolei Bootstrap Buddy też działał. I jak widzicie, mamy tutaj, czekajcie, trochę wyżej, o, tutaj się zaczyna, starting, sprawdza, czy jest valid, not valid, escrowed, not but invalid. Wszystko tutaj pięknie loguje, bierze hasło, ustawia funkcję, gotowe. I w ten sposób, jak sobie teraz sprawdzimy, to sukces. Gotowe. I tak właśnie się wydarzyło na tych kompach, które się od tamtego czasu, gdy to zaimplementowaliśmy, wylogowały, czyli 2. Jeden, bo go poprosiliśmy, żeby przetestować finalnie, a drugi, bo dostał z kolei od nas taki ping, zresztą mogę wam pokazać, bo nie wiem, czy wiecie, to taki też pro tip, jak macie tutaj Jamfa, to on może restartować mobilne urządzenia, natomiast trochę gorzej idzie mu z komputerami, bo tego nie ma w GUI, ale jest w API. Więc czekajcie, bo tutaj mam problem z siecią, oczywiście się za szybko pochwaliłem. W sumie tu wszystko mi wibruje, więc nie wiem, czy to telefon ma problem z siecią. Dobra, to może później jeszcze coś zrobimy, zanim się to załaduje. Dobra, no to już wiemy, że to działa i teraz jeszcze został nam jeden ciekawy mechanizm, mianowicie tu taka niespodzianeczka, czyli przechodzimy sobie na routę, żeby jego z kolei zainstalować. Tak jest. O, oczywiście, no czemu miałbym tak po prostu odpalić? Dobra. Instalujemy jeszcze jedną zabawkę do naszej kolekcji i załóżmy, że robimy logout. Dobra. Chwilę czekamy. Nic się nie wydarzyło. Ale teraz załóżmy, bierzemy sobie ten nasz log i tylko zmieniamy ten nasz mechanizm, bo oczywiście wszystko to się tam nazywa buddy, więc to też będzie login script buddy, bo tak sobie wymyśliłem. I co on tu zrobił? Nic nie zrobił, albo się pomyliłem, czekajcie. To zweryfikuję. Wygląda dobrze. Coś poszło nie tak. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. O. I wprawdzie mi coś nie zalogowało do Unified Logging, ale jak widzicie, odkryliśmy nasze żałosne hasło, oczywiście naszego Johna, więc skrypt, który na takiej samej zasadzie działał jak poprzednie. Wróćmy sobie może tutaj do Xcode'a i sobie tutaj pokażemy to na szybciutko. Czyli po prostu odpalamy login skrypt, przekazujemy w parametrze pierwszym i drugim kredki i można robić wiele ciekawych rzeczy. Jak się domyślacie, to jest niezła dziura bezpieczeństwa, bo teraz załóżmy sobie, że udało się zainstalować na przykład przez, powiedzmy, tą jakby część zarażenia komputera oprogramowaniem, które coś zainstaluje, to powiedzmy pomijmy, są inne technikalia, ale jak już coś zostanie zainstalowane, to może to być bez problemu authorization plugin, który o nic nie zapyta, niezależnie od tego, czy komputer jest zarządzany, czy nie. Nie będzie żadnych modali, żadnych promptów, żadnych profili konfiguracyjnych wymaganych i on sobie może czekać na przykład na sytuację, w której użytkownik się loguje i ma Wi-Fi. No i wtedy na przykład może wpisać dobre hasło i coś mu mieli i czeka, a my w tym czasie na przykład, jeśli nie miał jeśli nie miał uprawnień administratora, to możemy mu nadać, stworzyć konto administratora, nadać mu secure token, odebrać tamtemu kontu secure token, wysłać to wszystko na zewnętrzny serwer na przykład jeszcze, bo mamy Wi-Fi, zablokować tamto konto, żeby się nie dało wejść i na koniec na przykład skillować okno logowania, tak żeby znowu było okno logowania, użytkownik nie będzie wiedział, co się dzieje. Na ekranie logowania ma problem wyłączyć Wi-Fi. Nie do końca może być od razu świadom, co się dzieje, że został ostro schakowany. No i wiele ciekawych rzeczy się może wydarzyć. O takich niebezpieczeństwach pisał de facto już jakiś czas temu, bo w 2018 aż Christopher Ross w swoim blogu i opisywał właśnie takie możliwości.
No i tak, oczywiście, jakie są, że tak powiem, wnioski? No to przede wszystkim monitoring tego, co mamy w systemie. Monitoring, czy Authorization DB nie było modyfikowane. Monitoring, czy jakieś security pluginy nie zostały doinstalowane. Oczywiście takie rozwiązania jak Jamf Protect mają zaawansowane mechanizmy, żeby taki persistent właśnie, który jest wykorzystywany, który wykorzystuje Authorization plugin wykryć. Więc jak najbardziej tutaj możemy być spokojni, że to nas ma wielki potencjał ochronić. Natomiast nie da się ukryć, że w sumie sam zamierzam, bo nie było czasu, bo szykowałem tę prezentację, ale zachęcam wszystkich na przykład do składania feedbacku do Apple, że to jest coś, co powinno być obwarowane tak jak System Extension, czyli jeśli to chcemy sobie zainstalować na prywatnym Macu, to musimy się naklikać, a jeśli chcemy to zainstalować na zarządzanym Macu, to profil konfiguracyjny wystarczy i będzie git. No, ale to wiesz, będzie też kluczem, nie będzie mógł, więc to jest cały czas rozszerzenie. Im więcej rozszerzania możliwości, tym lepiej, więc tutaj fajnie, bo jakby Authorization DB do tego dołączyło, więc pytanie, tak? No, cała demonstracja była, jak widać, na RC wczoraj pobranym, więc wydaje mi się, że to się nie zmieni, więc faktem jest, że to już za późno na to, żeby w Sequoii się to naprawiło, ale może macOS 16 to coś się tutaj w tym, jakieś ruchy będą. Także to tyle ode mnie. Jakieś pytania, to jeszcze dawajcie. No i to już ostatnio też mieliśmy turnę, mieliśmy 4 konferencje. Miałem parę kolorowych koszulek, a to podmiana tych awatarów to jest, wiesz, klik, więc. No, także jeszcze jakieś pytania? Wszyscy już, no, już mają dość, bo jest grupa po czasie, także. A jasne. Więc tak, no tak jak mówię, w przypadku Scroll Buddy mieliśmy łatwo, bo migracja restartowała komputer. W przypadku części komputerów, znaczy w przypadku tych komputerów, które były jeszcze na 14.6 i mniej, mieliśmy nudge'a, który wymuszał aktualizację, przyszedł deadline, robili restarty. To też pomaga mega. Właściwie update'y chyba najbardziej pomagają w tym wszystkim. Natomiast no nie da się ukryć, że przez to, że to właśnie Bootstrap nie działa, no to przez DDL nie mogliśmy tych update'ów zrobić, dlatego nudge. I wciąż mamy parę komputerów po prostu, na których czekamy, aż to nastąpi, bo to prędzej czy później nastąpi. To jest zero maintenance, to tam sobie czeka, aż oni zdecydują się na zrobienie jakiegoś restartu, bo nie ma się co łudzić, że zrobią logout. Nikt tego nie robi na Macu, więc zrobią restart prędzej czy później i wtedy się to zrotuje. Nie puszujemy, tak jak mówię, no trzeba by znowu teraz wchodzić w interakcję, jakieś powiadomienia, że może IT by chciało. No, po tych repetiach z tym jednym rodzynkiem to mamy dość, więc. Aha, no więc, no więc to było tak. Nasz migrator polegał na tym, że normalnie z serwisu użytkownicy sobie tak naprawdę wykonywali taki dedykowany API call, żeby sobie usunąć profil MDM. W tym momencie startował nasz migrator, który zrzucał wszystko, co trzeba i wywoływał tak zwanego właśnie debug, czyli taki automatyczny element post factum. I kwestia jest taka, że wszystko się rozbija o to, żeby tą komendę profiles renew wykonać w dobrym kontekście wywołania użytkownika, bo to nie może być zruta, to musi być konkretnie użytkownik, ale konkretnie z uprawnieniami administratora, więc to się wykonuje z sudo, ale jako użytkownik, nie jako root. Więc tam ważny jest kontekst, bo inaczej ta komenda failuje, właśnie jeśli stwierdzi, że jest wywoływana w sposób zautomatyzowany, a nie interaktywny. No, więc mieliśmy tam takiego workarounda kreatywnego, którym się nie podzielę niestety, który pozwalał na ten kontekst, na wywołanie tego w tym kontekście, więc po prostu gdy już stwierdziliśmy, że na tego gościa nie ma mocnych, to zaplanowaliśmy na najbliższy moment tą operację, wiedząc, że ze względu na to, że on był na Sonomie,
to w momencie, w którym pierwszy raz schodzi ta komenda Profiles Renew i pojawia mu się na pełny ekran Setup Assistant mówiący, że musi się zarejestrować, to już jest koniec. Wygraliśmy. Dlatego, że system już teraz pilnuje, że w przeciągu 8 godzin, o ile oczywiście miał ten przycisk Not Now i oczywiście go klikał, to po 8 godzinach ten Not Now zniknął i nic się nie da zrobić na tym kompie. To po prostu jest taka cegła wyświetlająca Enroll wtedy. Więc no już nie było mocnych, się udało go zmusić. Także odczuliśmy satysfakcję i przyznam, że dołączyłem tam komendę say, która mu pozdrowiła go od IP, jak to wykonywało się. No, więc tak to. Dobra, to dziękuję bardzo i Dobra, rób to. Słuchajcie, bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc. Postaram się w ciągu tygodnia ustalić jakieś daty. Mam nadzieję, że będziemy w Katowicach. Nie mam się tak w odpowiedni sposób, mam nadzieję. I nie ukrywam, że Cały czas negocjuję z Paweł. Paweł się zaprzył. to przykro mi, ale w przyszłym miesiącu w Katowicach nie będzie.